Bum, 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 bum. Pam, param, pam, pam. Moi drodzy, dzisiaj w ramach Kanga No Comment mamy gościa specjalnego, którego przedstawiać nie trzeba, ale pozwól, Mike, że tutaj jednak formalnością niech się stanie zadość. Mike Satoshi, influencer, wideo, bloger, no i człowiek oczywiście dla polskiej przestrzeni kryptowalutowej bardzo, bardzo ważny. Ale chciałbym z Tobą tak luźno porozmawiać, Mike, ale zacznijmy od kwestii prywatnej. Czy to prawda, że Ty nurkujesz? Prawda. Możesz coś więcej o tym powiedzieć? Jak to się stało, że nurkujesz? Zwłaszcza, że jesteś z Podlasia, a jak rozumiem, Podlasie niekoniecznie jest stolicą nurkowania. Nie jest stoliką nurkowania, ale mamy bardzo blisko Mazury i w ogóle cały ten region ciągnący się od Augustowa, właściwie od Suwałk tutaj aż, no mamy na Podlasiu najgłębsze jezioro w Polsce, Hańcze. No tak. Więc nie mamy daleko, powiedzmy te 100 kilometrów i już mamy te pojezierze. Jak to się stało? Mój ojciec jest nurkiem od zawsze, świętował niedawno swoje 50-lecie nurkowania, więc to jest piękny kawałek historii. To jest jeszcze jeden z niewielu nurków, którzy mają taki staż, a jeszcze aktywnie nurkują. No i to właściwie stąd się wzięło, chociaż przez 33 lata się opierałem i właściwie skąd się wzięła moja przygoda z nurkowaniem? Mój brat zanurkował jako pierwszy, a zawsze była taka braterska rywalizacja, mój młodszy brat. Tak. No i oczywiście on zanurkował na 3 metry, a w oficjalnej wersji było tam 30, nie? No i ja stwierdziłem, że ja nie mogę być gorszy i tak się to zaczęło właściwie. I co ciekawe, teraz jeszcze nurkuje mój syn, więc mamy 3 pokolenia nurkowe. Ale udaje Ci się nurkować w jakiś taki sposób systematyczny i cykliczny? Rozwijać? Nie. Wiesz, mnie nigdy przede wszystkim nie ciągnęło do głębokich nurkowań. Okay. Ja w ogóle nie poszedłem w stronę tych technicznych nurkowań na tych mieszankach gazowych różnych. Ja nurkuję cały czas na powietrzu, więc to jest typowo rekreacyjnie. Zbierzamy się we 3 i albo jedziemy sobie właśnie na Hańcze, ale też byliśmy parę razy w Jaworznie na Śląsku, tam jest bardzo piękny akwen. Byliśmy na tej tak zwanej Honoratce koło Konina, także jest gdzie ponurkować. No moi drodzy, jeżeli tego nie widzieliście, no to właśnie ujawniliśmy jakiś szczegół z życia Majka. Mike, jesteśmy teraz na NBX-ie, bardzo ważna też, myślę, konferencja, dwudniowa, intensywna. Gdybyś miał tak w 2 zdaniach powiedzieć, co albo Ciebie zaskoczyło, albo co zrobiło na Tobie największe wrażenie, albo cokolwiek innego, to na co byś wskazał? Przede wszystkim NBX jest dla mnie taką konferencją, na której jest bardzo duża prezencja zagraniczna. Tak. Gdzie faktycznie tych speakerów, tych ludzi z zagranicy jest dużo. To, czego w Polsce nie widzimy, bo w Polsce tak naprawdę mamy bardziej takie lokalne spotkania, gdzie takie, więc jeżeli ktoś chce tutaj, powiedzmy tak sobie, dotknąć tego zagranicznego świata, to jest dobre miejsce, żeby zrobić. Co mnie zaskoczyło? Miałem wrażenie, że będzie troszeczkę więcej osób. Jest jednak to świadczy, że chyba potwierdza się to, że tej ulicy jeszcze tak nie ma, że ludzie nie zabijają się o te wyjściówki, ale ogólnie jak co roku jestem bardzo zadowolony, także. To był jeden z wniosków panelu, w którym brałem dzisiaj udział, że ulica jeszcze nie wchodzi. Tak. To było nawet powiedziane, że jeżeli ktoś prowadzi kantor kryptowalutowy, gdzie face to face spotyka tych klientów, to nie pojawiają się nowe twarze. I to jest ciekawy wniosek, więc tutaj musimy jeszcze wykonać trochę pracy, żeby ulica się zainteresowała tym tematem. Czy to jest, uważasz, tylko kwestia edukacji, czy trzeba było podjąć jeszcze jakieś dodatkowe działania? Ja myślę, że nawet nie edukacji, ja się śmieję, że to jest kwestia ceny bitcoina i tego szaleństwa na rynku. Wiesz, ta każda cena, to jak są te memy w internecie. Jak bitcoin jest po 30, to za 60, Panie Boże, daj, ja bym, jak to się mówi, żeby ten bitcoin był za 60. Jak on był już po 70 i spadnie do 60, to jest tragedia, Bessa, koniec. No to jest właśnie ta pułapka myślenia, w zależności od tego, jaki punkt odniesienia przyjmujemy. A powiedz mi z Twoich obserwacji, jeżeli chodzi o rozwój Twojego kanału, no właśnie, czy masz teraz taką obserwację, że pojawia się, teraz użyję takiego określenia tutaj naszego żargonu wewnętrznego, czy pojawia się świeża krew, czy w tej chwili masz takie przekonanie, że Twoja audiencja jest po prostu tą stałą audiencją, którą zebrałeś gdzieś tam przez ostatnie swoje lata? Powiem Ci tak, w momencie, kiedy już tam ten sentyment się zmienił, bo to widać, że się zmienił w stosunku do tej Bessy, takiej Bessy, ale to bardziej są jednak, jest troszeczkę świeżych osób, ale w większości to są osoby powracające. Osoby, które niekoniecznie zrealizowały zyski, później nie wytrzymały na przykład tej presji spadków, odpuściły sobie na jakiś czas
Wręcz są na przykład osoby, które odpuściły sobie nie na tej ostatniej bestie, tylko jeszcze na wcześniejszej, tej 18-20 i dopiero wróciły dopiero teraz. Więc też są takie osoby, które gdzieś po latach, można powiedzieć, wracają, ale tej świeżej krwi nie ma dużo. To ja też to zauważam. No właśnie, to też jest, myślę, że bardzo ważna i ciekawa obserwacja, że doświadczamy reaktywacji tych graczy, którzy byli na rynku kilka lat temu, oni po prostu wracają, Tak. ale jak tutaj dotrzeć do zupełnie nowych ludzi? No właśnie wszystkie giełdy kryptowalutowe łamią sobie w tej chwili głowę o to, no bo to walka o tych użytkowników niedługo będzie się toczyła. Powiedz mi, z Twojej perspektywy teraz, jeżeli chodzi o wydarzenia najbliższych miesięcy, jakie wydarzenia ze świata krypto, na które wydarzenia powinniśmy zwrócić szczególną uwagę? Dam Ci przykład takiego wydarzenia, na które wszyscy czekamy. To jest albo pozytywne, albo negatywne zakończenie sprawy ETF-ów opartych o Ethereum, ale tu w ogóle chciałbym Ci poprosić o komentarz. Czy Ty myślisz, że w maju coś się wydarzy ostatecznie takiego, co będzie w lewo albo w prawo? No i dalej właśnie, czego do końca roku powinniśmy się spodziewać? Wiesz co, jeśli chodzi o ETF-y na Ethereum, to myślę, że w maju jeszcze nie. SEC znajdzie kolejne jakieś tam pomysły, żeby to jeszcze przeciągnąć, aczkolwiek już widzimy trend, w którym zmieniane są wnioski, czy są aktualizowane wnioski, gdzie oni mówią, że no bo SEC teraz gra taką politykę, że Ethereum jest commodity, ale staking Ethereum to już wtedy jest security, nie? I teraz ETF-y mówią, dobra, to my nie będziemy stakeować Ethereum. Więc zobaczymy, jak to rozgryzie. Jeśli chodzi o wydarzenia, to największym moim zdaniem wpływem będą miały jednak wybory w Stanach Zjednoczonych, gdzie Trump czy celowo, czy może faktycznie się przekonał, bo 3 lata temu jednak był antykrypto, że jednak dolar. Być może jest to wyrachowanie i gra polityczna, bo jednak to środowisko w krypto jest już mocne i ma znaczenie i próbuje na tym bardzo mocno ugrać. Wręcz nawet podobno jakieś tam środowisko kryptowalutowe już z nim rozmawia na temat regulacji, że to oni pomogą uchwalić, a wiadomo, że w Stanach ten prezydent jednak ma dużą władzę, więc może być jakiś executive order czy coś takiego. Więc to może być. ETF na Ethereum też, aczkolwiek moim zdaniem ludzie się chyba za mocno, to nie jest jednak Bitcoin, to nie jest aż tak oczekiwane jak był Bitcoin, to nie jest ta sama siła, to nie jest ta sama skala, jednak jest Bitcoin i Ethereum rządzą na rynku, ale jednak król jest jeden. No król jest jeden. Bardzo mi się podoba to porównanie, że Bitcoin to złoto, a Ethereum to nie srebro, to ropa w tym świecie. I to pokazuje, że zadania są różne. A propos wyborów w Stanach Zjednoczonych, podczas ostatniego kwadransa z Kangą, z Łukaszem analizowaliśmy ten temat. Wygląda na to się w ogóle wydaje bardzo ciekawe. Głowę oczywiście nie dałbym sobie obciąć, ale wygląda na to, że o tym, kto wygra wybory, zdecydują głosy kryptowalutowców. Całkiem możliwe. I że już takie badania zostały tutaj przeprowadzone. Również wiadomo, że kryptowalutowcy to jest grupa społeczna, która nie była do tej pory zaktywizowana do udziału w wyborach, bo bardzo często to są młodzi ludzie, a teraz oni mogą faktycznie pójść i zagłosować. I Trump bardzo fajnie według mnie wybiegł z tej swojej nieprzychylności do Bitcoina, bo on, z tego co zrozumiałem, on nie mówi, że mu się zmieniło podejście do Bitcoina, tylko że on zawsze, że wtedy, kiedy wypowiadał się negatywnie na temat Bitcoina, to walczył o dolara. I on mówi, tu zdania nie zmieniam, ale zmieniły mi się, powiedzmy, proporcje. Ale jego powiedzenie America First, a to, czego nienawidzą Amerykanie, to bycie na drugim miejscu. To jest dla nich największa wtopa, a jednak w krypto powoli coraz więcej osób mówi, że zostajemy z tyłu. No i wiesz, i Trump to czuje, tak? I Trump to czuje, on z tego co widziałem jakiejś wypowiedzi jego, to mówi, że on widzi potencjał, widzi, że to jest technologicznie i tak dalej. No oczywiście trzeba chronić konsumentów, i tak dalej, aczkolwiek nie możemy zostać z tyłu, tak? America First, nie? No właśnie, Gary Gensler tak naprawdę chyba nie zostanie w takim razie przyjacielem Trumpa. Chyba nie. To wskazuje. Czy uważasz, to jest ostatnie pytanie, jeżeli chodzi o zmiany, których w tym roku, czy wydarzenia, których się będziemy spodziewać, czy uważasz, że Mika, która już w pełnej krasie ujawni się 1 stycznia przyszłego roku, czy ona zaburzy nam ten rynek? Moim zdaniem nie, bo nawet jeśli chodzi o świat krypto, już pomijam Polskę, tak? No bo to jest, my tak naprawdę, no niestety ja kocham tą społeczność i ten kraj, no ale w skali krypto my nie mamy za dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o wpływ na rynek krypto.
to Mika, ja myślę, że jednak Mika ucywilizuje. Skończy się kolejny food, który mówił, zakażą kryptowalut, zostaną tam i tak dalej. To, że oni bardzo mocno utrudnią i widzisz, i tu jest też kwestia teraz, być może niektóre kraje, no bo tak jak w Polsce powstaje ustawa, która tam dostosowuje nasze prawo, ale niektóre kraje mogą stwierdzić, że no my nie będziemy szli drogą Polski, zrobimy coś bardziej przyjaznego. Myślę tutaj o Estonii, o innych różnych krajach. No pytanie, czy nasz KNF, a przede wszystkim nasze Ministerstwo Finansów zrozumie, że i tak to będzie dalej się działo, tylko po prostu podatki nie będą spływać tutaj. To jest bardzo dobre i ważne pytanie, drodzy urzędnicy. Jeżeli jakimś cudem oglądacie ten materiał, no to myślę, że to jest właśnie pytanie dnia, albo to jest jedno z tych wielkich pytań w socjologii, które należy sobie zadać. Mike, ostatnie pytanie. Jakie masz plany rozwojowe, jeżeli chodzi o Twój kanał i Twoją działalność publicystyczną? Tak to jeśli chodzi o mój kanał, to właściwie na razie specjalnie nic się nie będzie zmieniać. Gonicie mnie z waszymi live'ami, więc ja muszę w niedzielę regularnie robić, żeby nie dać się dogonić za szybko, bo wiadomo, że prędzej czy później to nastąpi. Wiesz co, na razie troszeczkę na tej swojej stronie edukacyjnej kryptonaród.pl, tam oczywiście hitem jest kalendarz wydarzeń, bo to wiem, że widzę po wyświetleniach, że to jest pozycja numer 1 i tam dodajemy te wszystkie nowe pozycje. Chcemy zrobić nasz kurs, który zrobiliśmy dla początkujących, chcemy zrobić go w formie e-booka, żeby mogli sobie ludzie pobrać. Nawet wpadł pomysł audiobooka, żeby zrobić to w formie, nie wiem, czy akurat kurs się nadaje na audiobooka, ale taki pomysł został rzucony. A jeśli chodzi o mój kanał, wiesz, no cały czas gdzieś tam, to jest często tak, że mi po prostu wpada pomysł do głowy i zaczynam to realizować. Na chwilę obecną nie mam jakichś tam rewolucyjnych, no moja seria Kryptolotto, którą tak nagrywałem, nie wiem czy znasz, to była taka seria, że ja losowałem sobie jakąś kryptowalutę z miejsca tam 1500, 3000, inwestowałem w nią $100 i sprawdzałem, nie? I tak się śmiałem, że to było portfolio dodane na CoinGecko. Ja mówię, jeżeli te projekty zrobią po kilkanaście X-ów, to znaczy, że już trzeba wychodzić z rynku. No tak. Jak z miesiąc temu ostatni odcinek nagrywałem, to już tak mniej więcej, portfolio całe było już na zielono i już było tak mniej więcej 80% projektów na zielono. Oczywiście były jakieś tam 2 shitcoiny, które ciągnęły mocno w dół. Ale już widać było trend, nie? Więc to ktoś, śmieli się moi widzowie, nawet jak spotykam ich na żywo, mówi, słuchaj, ja to obserwuję, bo to jest super wskaźnik końca hossy. Jest takie przekonanie, dwa poprzednie cykle pokazały, że właśnie memcoiny, tak? Kiedy zaczynają rosnąć i zdobywać na popularności, to było to zapowiedź końca hossy. No, w tym cyklu mamy anomalię. Mam nadzieję, że mamy anomalię, że to nie jest zapowiedź końca hossy, tylko że będziemy świadkami tej hossy jeszcze przez jakiś czas. Mike, bardzo Ci dziękuję. Jak zwykle miło było mi z Tobą pogadać. Dzisiaj ja mogłem Tobie pozadawać pytania. Tak, dla odmiany. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia gdzieś tam w kolejnych odcinkach. Łapiemy się, cześć. I bam, moi drodzy, po mojej lewej stronie Maciej Tomczyk, gwiazda polskich internetów wysokiego formatu. Czołem, Maciek. Cześć, witam. Maciek, skąd te blizny na Twojej głowie? Każda blizna na mojej głowie to jest historia. Tak. To jest w ogóle dobry były materiał na książkę albo na film. Chyba nie warto o tym mówić, bo blizny nigdy nie są dobre, ale każda blizna to była lekcja na pewno. To widać, że jesteś bardzo pilnym uczniem w takim razie. Szanuję to. Powiedz mi, jesteśmy teraz tutaj na MBX-ie. Miałeś swój speech. Jakoś tak jest, że ja i Ty mamy zgrzewkę. Zawsze na końcu jesteśmy wystawiani w dwójkę. Słyszałem od organizatorów uzasadnienie tego. Każdy pewnie wie, dlaczego wystawia się jakąś dwójkę na koniec. Jak w ogóle podsumowałbyś to wydarzenie teraz tutaj? Pierwszy dzień MBX-a, jak tu przyjechałem, to pomyślałem, że jest bessa, bo pierwsze 5-6 godzin ludzie podchodzili tacy lekko poddołowani, gdzie jesteśmy naprawdę w fajnym miejscu, gdzie uważam, że rynek cały czas daje dużo możliwości i dziwnie się czułem pierwszego dnia. Teraz chyba mieliśmy, nie sprawdzałem co prawda jeszcze ceny Bitcoina, ale Ty pewnie sprawdzałeś? Nie, też od rana jestem w ciągu biegu. Ale ludzie generalnie są lekko wystraszeni i to też praktycznie pokazuje to, czego ja uczę od wielu lat, że te emocje, które mamy w głowie, te patrzenie na cenę w bull markecie, kiedy w bull markecie mamy też spadki, mamy czas, kiedy ten Bitcoin musi odreagować, są traktowane, że ludzie uważają, że to już koniec, że już nie warto robić, więc tak naprawdę dzisiaj widzę, że ludzie na ten moment
zbyt dużo grają głową, a zbyt dużo ufają Bitcoinowi. To, co wy zawsze mówisz? Tak. Ja zawsze, jak rozmawiam o Bitcoinie, to zawsze myślę o tobie. No to- Jakkolwiek by to nie brzmiało. Miło, to jest, no, to traktuję to jako laurkę. Powiedz mi, jak spada cena Twojego portfolio, nie cena, tylko wartość Twojego portfolio, to jakie emocje Tobie towarzyszą? Wiesz co, tak naprawdę to jak zmienia się cena i jesteśmy w tym okresie czasu w miarę krótkim, bo ja gram na dwa portfele, na portfel krótkoterminowy i długoterminowy i jak mamy jakąś korektę, mamy spadki, to ja zadaję sobie jedno pytanie. Tak. Co fundamentalnie zmieniło się w projekcie? Okej. Czy ten projekt czegoś nie dowiózł? Czy nie ma produktu? Czy projekt nie tweetuje na bieżąco? I jeżeli ja mam jakiś projekt w portfelu, to znaczy, że poświęciłem część swojego życia, żeby zrobić research. Tak. I teraz, jeżeli my jesteśmy w bull markecie i mamy korektę, i mamy spadek, mamy słaby sentyment, dokupuję, właśnie. uzupełniam pozycję. Dlatego, że fundamentalnie nic się nie zmienia, nic. Problemem dzisiaj na rynku kryptowalut, największym problemem na rynku kryptowalut jest to, że ludzie w momencie dużych emocji, ja wczoraj mówiłem o tym ze sceny, chcą kupować, Tak. kiedy jest wszystko wypompowane, kiedy trzeba realizować zyski, a w momencie korekty spadków boją się, czy to już nie koniec. I zaczynają sprzedawać kryptowaluty. Wystarczy zrobić prostą rzecz, robić dokładnie odwrotnie. Tak. No, jakby działać wbrew naszej intuicji, to prawda. Powiedz mi, bo znając Twoje publiczne wypowiedzi, no to wiem, że Twoje portfolio w tej chwili zawiera kilkadziesiąt, więcej niż 50. 80 parę. Ja tu w głowie miałem 70 parę, czyli 80 parę. Jak Ty sprawujesz kontrolę nad tym wszystkim? Czy Ty masz jakiś arkusz, jakiegoś Excela, gdzie codziennie pobierasz sobie aktualne dane, czy robisz to, wykorzystując jakieś systemy? No bo rozumiem, że Ty codziennie, tak? Czy prawie codziennie analizujesz, jak wygląda Twoje portfolio, jakie decyzje podejmować? Ja przede wszystkim jestem full krypto i to jest moja praca. To jest moja praca, czyli teoretycznie ja miesięcznie muszę realizować zyski, żeby z tej pracy zarobić jakąś kwotę i nie czekam na jakąś tam hossę, tylko muszę realizować te zyski na bieżąco, żeby żyć. Tak. Chociaż żona też coś zarabia, tak? To nie jest tak, że to jest zero-jedynkowe. W moim portfelu na ten moment ponad 80 pozycji. Mój dzień zaczyna się prosto. Parzę kawę, patrzę portfolio, sprawdzam newsy z projektów i tak naprawdę to jest takie pytanie, kim jesteś na rynku kryptowalut. Możesz być spekulantem, możesz być inwestorem, możesz być full krypto i myślę, że największa wartość z tego pytania jest taka, czy dzisiaj osoby, które nas oglądają, czy mają czas dla rynku. Bo jeżeli nie masz czasu dla rynku, to nie masz 80 pozycji. Jeżeli pracujesz na etacie, masz rodzinę, wracasz o 16, bawisz się z dzieciakami i nie jesteś w stanie tego dopilnować. Mój dzień pracy to jest 10 godzin poświęcone dla krypto. I ja nie mam problemu, żeby zrobić research gdzieś tam tego portfolio. Ja korzystam z Dropstaba, nie z CoinGecko. Tak. Tam dużo lepiej widać transakcje i 3 razy dziennie wchodzę, sprawdzam, jakie są poziomy, jak to wygląda, co uśrednić, co sprzedać. I przy 80 pozycjach jest ten plus, że jak mamy zielono, to wystarczy wyskalpować po 2% z wielu pozycji i już jest zysk. A powiedz mi, jeżeli czerpiesz wiedzę na temat projektów, to Twoim głównym źródłem wiedzy jest X? Jest X. Tak, i to jest, a Telegram, grupy telegramowe projektów, tam też śledzisz, co się dzieje? Śledzę, natomiast uważam, że to jest zbyt duże rozproszenie. Dzisiaj, jeżeli my się nauczymy korzystać z X-a, to zrobimy mega wynik. Podam prosty przykład, w jaki sposób, mając fajny projekt, można korzystać z X-a. Token Kanga, kojarzysz? Tak. No, KNG. tak. Wchodzę na X-a, wpisuję znaczek dolara, wpisuję KNG w wyszukiwarce, wyszukuje mi wszystkie tweety z ostatniego czasu ludzi zasięgowych. Mam najlepsze tweety, mam najnowsze. Mogę sobie sprawdzić, co o Kandze myślą ludzie, co myślą o tokenie. Tak. Dzięki temu też wiem, trafię na wartościowego gościa, w co jeszcze on inwestuje. Więc ja nauczyłem się korzystać z Twittera nie w ten sposób, że wchodzę i sprawdzam, tylko wyszukuję po tokenach. Rozumiem. Druga rzecz, dzisiaj ludzie mają obserwowanych bardzo wiele projektów, więc ja rozwiązałem ten problem w ten sposób, że ja mam listy. Mam na przykład listę launchpadów, nie muszę obserwować nawet na X projektu, tylko tworzę sobie listy. Mam Solana ekosystem, mam launchpady i wchodzę na każdą listę, mam to pogrupowane. Wiem, kiedy mniej więcej to sprawdzać. Czyli
da się zarządzać X-em w taki sposób, żeby sobie to wszystko poukładać. Dzisiaj ludzie tak naprawdę zakładając konto na X-ie obserwują 100, 200, 300, 400 projektów i nie są w stanie wyłapać wartościowych informacji. W momencie, kiedy robisz sobie listy i wiesz, że coś się dzieje na launchpadach, masz listę launchpadów, masz tam 15 projektów, sprawdzasz. Masz dodaną Kangę, kilka innych giełd, Tak. sprawdzasz sobie launchpady, sprawdzasz sobie IDO, sprawdzasz sobie daty, to mega działa, czyli trzeba korzystać z social mediów, ale trzeba tego się nauczyć. A powiedz mi z tych trzech jakby wektorów decyzji, czyli fundamenty projektu, analiza techniczna i analiza on-chain. Czy ty korzystasz z tych trzech, czy no właśnie, jak to wygląda u ciebie? Jeżeli chodzi o analizę fundamentalną, absolutnie tak. Sprawdzamy wszystko od podstaw, teamy projektów, produkt, zarządzanie tokenem, tokenomię. Natomiast ja jestem na rynku 7 lat i ja nie korzystam w ogóle z analizy technicznej. Okay. I nigdy nie korzystałem. I uważam, że ja jestem zadowolony ze swoich wyników. Nie wyznaczam dołków, nie wyznaczam górek. Uważam, że to jest czarna magia dla mnie. Nie gram na dźwigni. Rozgrywam rynek zgodnie z sentymentem, z trendami. Dzisiaj szczerze, gdyby odciąć ludzi od CoinGecko i od CoinMarketCapu, to ja bym mógł tego nie widzieć, ale wejdę na swój kanał i na grupy na Telegramie i jak widzę, że dochodzi mi po 700 osób tygodniowo, Tak. to znaczy, że to jest bull market i że trzeba sprzedawać. Jak widzę, że jest okres spadkowy, że nie ma zainteresowania kanałem, nie ma nowych obserwujących, nie ma nowych ludzi na grupie, to jestem w stanie stwierdzić, że ten sentyment jest zły. Więc mam takie wewnętrzne narzędzia, które pozwalają mi też oceniać rynek. To jest szalenie ciekawe i dla mnie to jest też niezwykła obserwacja, że mamy wielkie bogactwo w ogóle narzędzi analitycznych. Jedni korzystają z analizy technicznej, inni z analizy technicznej plus on-chain, a tutaj mamy człowieka, który stawia na fundamenty. To powiedz mi, jak ty wchodzisz w jakąś pozycję, rozpoznajesz jakiś nowy projekt, czy ty już na wstępie zapisujesz sobie gdzieś kwotę, przy której chcesz z niego wychodzić? Czy to są zawsze dynamiczne decyzje? Jeżeli mam projekt, który jest w jakiejś grupie projektów, nie wiem, kupię token DEXa, mogę porównywać sobie market cap, patrzeć ile na tym blockchainie jest DEXów i mogę sobie wyznaczyć poziomy. Natomiast wydaje mi się, że to, co ja robię na rynku krypto i to, że ja na każdej konferencji mówię o realizacji zysków, to wynika z tego, że ja mam na to plan. Miałem plan, żeby założyć rodzinę, miałem plan, żeby kupić samochód, wiedziałem, jaką potrzebuję kwotę i ja w tej hoście mam konkretny plan, ja wiem, ile chcę zarobić. I teraz, jeżeli ja kupuję nowy projekt, który jest, weźmy gaming, bo to mega grzeje, u Was też kilka projektów gamingowych Tak. na IDO było, sprawdzam, z jakiej to jest grupy, sprawdzamy to w kilka osób, parę osób gra i jeżeli mam praktycznie na początku cyklu wyjęty wkład, czyli po listingu mam 100% albo kupiłem jest 100%, zawsze robię moonbaga, zawsze. To jest dla mnie mega fundament, bo odzyskuję kapitał, który mogę wrzucić dalej. Wiele osób robi tak, że trzyma te pozycje, które mogą mieć fajny potencjał, mogą zrobić razy 5, razy 10 i dochodzi do sytuacji, że w momencie, kiedy przychodzi nowy trend, on mówi, ty Maciek, ale ja nie mam kapitału. A to czemu nie sprzedawałeś? Czemu nie wyjąłeś moonbaga? Moonbag to jest najpiękniejsza rzecz, jaka została wymyślona na rynku krypto. Spokojna głowa, odzyskany kapitał. Czy pójdziemy w górę, czy w dół, to ty już wiesz, że z tej pozycji masz coś wyjętego. Natomiast dzisiaj szczerze na tym rynku nie ma magików i nawet jeżeli będziemy porównywać sobie liczbę hodlerów, market cap, uwolnienia tokenów, sprawdzać tokenomię, to ten rynek jest tak dynamiczny, dziwny, że wiele projektów, o których ja myślałem, że to będą game changery w jakichś tam niszach, okazało się, że one zrobiły słabe wyniki, a projekty, w które wchodziłem, chcę być na pokładzie, robiły mega wyniki. Dlatego uważam, że dzisiaj każdy powinien usiąść, zaplanować, chcę mieć tyle i tyle na hoście, chcę tyle i tyle zarobić, to najlepiej zwizualizować szczerze. Tak. Szafka ze skarpetami, z majtkami otwierasz, masz zapisany cel, codziennie na to patrzysz, to działa. No tak. Ktoś powie, że to jest marketing, szczerze, to działa. Tak, też w to wierzę, bardzo mocno. Powiedz mi, ile osób jest zaangażowanych w kryptoekipę? Zgodnie z moim rozpoznaniem tutaj polskiego rynku influencerskiego, jeżeli chodzi o kryptowaluty, no to wasza ekipa jest najbardziej liczna, zgadza się? Ile Właśnie- was w tej chwili jest? To jest ciekawy temat, bo ja nie jestem największym influencerem na polskim rynku i nie chciałbym nawet być i nigdy pewnie nie będę. Natomiast jeżeli chodzi o liczebność, to jeżeli porównamy zorganizowane jakieś organizacje, w samym tym korze kryptoekipy, czyli moderatorzy, admini, zarząd, mamy 30 osób Właśnie. i to są ludzie, którzy zarządzają i my
wywodzimy się z takiego lokalnego patriotyzmu, że w każdym mieście mamy grupy ludzi, mamy spotkania lokalne. Dzisiaj w kryptoekipie myślę, że to jest kilka tysięcy osób. Niesamowite, niezwykła sprawa. To jakie... Ale to się nie przekłada na wyświetlenia. Rozumiem. Ja dobrze wiem o tym, że na przykład Kanga, która raczej postrzegana jest jako przyjazna i w ogóle taka bardzo, bardzo fajna giełda, to nie zawsze się przekłada na to, że mamy jakieś gigantyczne ilości nowych użytkowników. To o to trzeba się starać zupełnie innymi działaniami. Powiedz mi, jakie plany ma kryptoekipa rozwojowe w najbliższym czasie? Kiedy kolejna konferencja i czy masz jakieś nowe pomysły? Myśmy przede wszystkim okres Bessy przepracowali bardzo mocno, bo kryptoekipa charakteryzuje się tym, że my myślimy o nowych ludziach. Rok czasu pracowaliśmy, Kanga zrobiła to przed nami, to też szacunek za Kanga Uniwersytet. Sporo też Tak. obserwowaliśmy. Stworzyliśmy własny portal kryptoekipaedukacja.pl, gdzie ubraliśmy to w komiksową, to jest komiks, gdzie są stopnie wojskowe. Szeregowiec i zrobiliśmy portal, który najprawdopodobniej, jeżeli damy radę, jutro wyjdzie albo po NBX-ie, zobaczymy jeszcze jak forma pozwoli, gdzie nowy użytkownik będzie po kolei przechodził te wszystkie etapy, będzie uczył się czym jest krypto, czym jest bitcoin, czym jest giełda, w jaki sposób trzymać środki i ten portal tak naprawdę zajął rok czasu naszej pracy. Jeżeli chodzi o eventy, jeżeli rynek pozwoli, chcielibyśmy zrobić to pod koniec roku, październik albo listopad. I jest pytanie, czy będziemy mieli partnerów, którzy z nami to zrobią. Pewnie tak. Kiedy była ostatnia edycja? W lutym. Luty. Czyli chcecie robić 2 konferencje na rok? Takie Tak. założenie? Miejsce macie już wybrane na nową konferencję? Szukamy, bo chcemy, żeby to było naprawdę tak jak ostatnio na partnerskich zasadach. Szukamy miejsca. Przede wszystkim to, co mi się nie podoba dzisiaj tutaj, to, że jest w środku tygodnia. Jeżeli ja mam robić event, my mamy robić event dla naszej społeczności, uważam, że jednak musi to być weekend. W weekend te miejsca są dużo droższe, więc cały czas szukamy. Polin jest za mały. Tak. 900 osób. Uważam, że jako kryptoekipa jesteśmy w stanie razem z Kangą zebrać minimum 1500 osób. Tak jest. Więc szukamy i znajdziemy. Moi drodzy, to był Maciej Tomczyk, bomba energetyczna, człowiek o niesamowitej ilości pomysłów. Zapamiętajcie to, co powiedział, zapiszcie sobie swoje cele i tam, gdzie codziennie zaglądacie, czy to jest właśnie szafka z bielizną, czy może lustro, przed którym myjecie 2 albo 3 razy dziennie zęby, a może niektórzy myją i 10, niech tam będą wasze cele. Maciek, bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. A teraz przechodzimy do kolejnej części naszej audycji. Razem ze mną Dawid Kustra, człowiek orkiestra, organizator tej wspaniałej, pięknej konferencji, jaką jest NBX. Dawid, moje pierwsze pytanie, jak to jest, że w ogóle wpadłeś na pomysł, żeby organizować konferencje kryptowalutowe? To stało się zupełnie przez przypadek. To był rok 2017. Ja w ogóle pochodzę z rynków kapitałowych. Prowadziłem dom maklerski i zafascynowany kryptowalutami chciałem poznać ten rynek od środka. Na uczelniach w Polsce byli tylko profesorowie, którzy się wymądrzali i przekrzykiwali, kto to nie jest większą osobistością w świecie krypto na tamten czas, ale żaden z nich nie miał żadnych sukcesów, nic nie zrobił, a tylko no jak to profesorowie się puszyli. Ja postanowiłem, że poznam osoby, które odniosły sukces w tej branży, stworzyły ciekawe projekty i zaproszę ich do Polski. I chęć wiedzy, chęć poznania ludzi sprawiła, że tak powstał właśnie ten event i z takiego marzenia o edukacji, można powiedzieć. A która to jest edycja NBX-a teraz? NBX to jest 4. edycja, ale to jest rebranding od Cryptocurrency World Expo. W 2017 była pierwsza edycja, też w tym samym miejscu, ale to wyglądało zupełnie inaczej. O wiele mniej projektów, o wiele mniejsze zainteresowanie. No dzisiaj widzimy, że ta społeczność rośnie w siłę wraz z kursem Bitcoina, więc myślę, że To jakoś tak jest, no nie? Tak, Że jak to- tak to cena się dzieje. idzie do góry, no to wiadomo, że takie wydarzenia przyciągają większą ilość projektów i osób. NBX odbywa się ile razy w roku? do tej pory się odbywał dwa razy w roku. Była jedna edycja zagraniczna w Berlinie i jedna w Warszawie w Polsce. No i jakie są plany NBX-a na przyszłość? Na przyszłość rezygnujemy z edycji w Niemczech, w Tak. Berlinie. Najprawdopodobniej wybierzemy inną destynację, ale zostaje na stałe w kalendarzu edycja w Warszawie, bo tu widzimy, że no teraz wszystko się pozmieniało. Pieniądze są w Warszawie, pieniądze są
w Polsce i to jest Warszawa stała się takim hubem krypto, to stąd jest zarządzane wiele projektów krypto. No widzimy po zainteresowaniu tą imprezą, że no jest naprawdę, społeczność jest bardzo wysoko. Mogę Ci powiedzieć, że ja bardzo lubię MBX. Mam tutaj dużo dobrych wspomnień i doświadczeń. Jeżeli dobrze kojarzę, to jest Kangowa trzecia edycja, trzeci udział w MBX-ie i ja naprawdę lubię. Powiedz mi, jeżeli chodzi o strukturę językową, no to jest takie wydarzenie polsko-anglojęzyczne. Jakie są Twoje plany? Czy Ty chciałbyś tutaj faktycznie ściągać przede wszystkim projekty zagraniczne i część polskich, czy jednak pozostawisz dominantę polskojęzyczną, a to, co się uda ściągnąć z zagranicy, to się po prostu uda? Jakie masz plany albo jakie są Twoje marzenia? Znaczy, jestem przekonany, że my jako Polacy jesteśmy w stanie zrobić dużą międzynarodową imprezę i będziemy dążyć do tych największych na świecie. Chcę, żeby nadal wydźwięk tej konferencji był międzynarodowy, stąd też głównym językiem na głównej scenie jest język angielski, ale my wychodzimy naprzeciw społeczności krypto też, którzy nie są biegli w języku angielskim. Cały content z głównej sceny jest tłumaczony symultanicznie w czasie rzeczywistym, więc to nie jest problemem. Myślę, że jesteśmy w stanie zapraszać najciekawsze, topowe projekty mainstreamowe w świecie krypto tu do Polski, bo jeżeli chodzi o polskie podwórko, no to my się wszyscy znamy, tak? Miesza się to towarzystwo i czasami uczestnicy mają dylemat, czy iść na jakąś imprezę, bo będą ci sami ludzie, tak? No na MBX-ie nie ma tych samych osób, tak? Prawie 35% to są osoby z zagranicy, więc bardzo dużo. To jest bardzo, bardzo ciekawa statystyka, tak, co teraz powiedziałeś. Prawie 34,7% uczestników to są osoby z zagranicy, więc to świadczy o tym, że zainteresowanie wśród międzynarodowej społeczności jest duże. Bo to też taki event wiąże się z kosztami, trzeba przylecieć, hotel i tak dalej, więc fakt, że oni poświęcają czas, pieniądze i przyjeżdżają tu do nas, co jest bardzo, bardzo miłe. Jesteśmy wdzięczni, że osoby wybierają NBX. Powiedziałeś, że Twoja kariera, nie wiem czy się rozpoczęła, ale istotny etap Twojej kariery to był dom maklerski, tak? I nagle jakby odkryłeś ten świat krypto. Mnie to zainteresowało bardzo mocno. Możesz zdradzić, jak to się stało, że zamiast grać, nie wiem, na dużych spółkach albo gdzieś tam na Forexie, jeżeli grałeś na Forexie, nagle postawiłeś na krypto. Tak. Ja byłem odpowiedzialny za właśnie rynek walutowy, za Forex w domu maklerskim. Byłem dyrektorem działu rynków zagranicznych w największym niebankowym domu maklerskim w Polsce. Potem też miałem fundusz inwestycyjny oparty o nieefektywności na rynku Forex. On do dzisiejszego dnia istnieje. Też stworzyłem kilka platform wymiany walut fiducjarnych online, więc te waluty zawsze były w obrębie mojego zainteresowania, ale krypto mnie zawsze fascynowało. Tak? Osoby, które przychodziły do mnie dość wcześniej, bo to był rok 2014-2015, ja nie doceniłem wtedy tego potencjału i bardzo żałuję. I dopiero się zainteresowałem na poważnie w 2017 roku. Ale też jestem wdzięczny, że tak wcześnie, bo mogę w tym uczestniczyć, można powiedzieć, od wczesnego etapu w Polsce, jeżeli chodzi o nasze środowisko. Więc myślę, że te waluty, nie można tego nie zauważyć. Tak? Myślę, że kryptowaluty to już jest taki element i taki obszar w świecie finansowym, którego nie można lekceważyć, można tylko się dołączyć. A zainteresowanie tą branżą sprawia, że to jest bardzo dobry kierunek. Zakładam, że masz swoje jakieś portfolio inwestycyjne. Powiedz mi, one się składa dzisiaj głównie z kryptowalut, czy trzymasz się tej zasady, że jajka trzeba mieć w kilku różnych koszykach? To znaczy tak, z uwagi na to, że moje dzieciaki są bardzo małe. Mam córki lat 9 i starsza i młodsza 6, więc też jakby nagle mnie zabrakło, to one sobie nie poradzą z tymi portfelami, walletami. Tak? Inwestuję też w nieruchomości, w działki, więc to na pewno jakoś będzie im przynosiło, gdyby nie daj Boże odpukać, coś się ze mną stało. Tak? Więc, ale inwestuję bardzo mocno w krypto.
i Górnikiem kopię Kaspę, która jest razem z nami dzisiaj, więc jest bardzo dobrze, jeżeli chodzi o inwestycje w tym momencie. A powiedz mi, nie wiem, czy ty znasz takie podejście. Jest taka na przykład impreza, która szykuje się w czerwcu, BTC Prague. To jest ciekawe, to jest pewne odkrycie, które ja dokonałem w ciągu tam ostatniego roku, że jest frakcja kryptowalutowców, którzy wierzą tylko i wyłącznie w Bitcoina i mówią, że wszystko inne to szatan. Na przykład Dorsey, ten od Twittera, powiedział ostatnio, że dla niego jest jasne, że Ethereum to papiery wartościowe i w ogóle tutaj nie ma żadnej dyskusji i tak naprawdę trzeba się skupić tylko i wyłącznie na Bitcoinie. Powiem Ci, że my próbujemy się tam do Pragi dostać, ale ponieważ Kanga ma swój token, to oni mówią, no to wy już jesteście skażeni i nie możemy was tam przyjąć, chociaż próbujemy się tam dostać. No, ja wiem o tym, że Ty nie masz takiego podejścia, co widać po zebranych tutaj ludziach, ale jeszcze tylko dopytam o krypto, bez względu na to, czy masz w tej chwili duże portfolio w krypto, czy nie. Czy Ty jesteś wyznawcą Bitcoina, takim, że ostatecznie wychodzi do Bitcoina, czy... Myślę, że najbardziej wierzę w Bitcoina, tak? Fakt, że 500 plus, a teraz 800 plus przeznaczam na Bitcoina moim córkom. Bez względu na to przychodzi, to Czyli kupuję im. DCA, tak zwana strategia DCA. Tak, nieważne w jakiej cenie, Tak. kupuję im, no i mają sporo tego. I to jest odpowiedzialny ojciec, moi drodzy. Wszyscy ojcowie, proszę, bierzcie z niego przykład. No i myślę, że do 18 będą miały po fajnym portfelu, nie? No, jeżeli będziesz wierny w tym, to do 18 będą miały po prostu emeryturę dla siebie i dla swoich dzieci. Tak myślę. Myślę, że na pewno tak będzie. I najbardziej wierzę w Bitcoina. Mój portfel to jest też ponad 50% to jest Bitcoin jednak, więc... Ale są projekty, które dają więcej zarobić, ale są narażone na większe ryzyko, ale premia za ryzyko też jest większa, więc... Ale to jestem tego świadomy. A powiedz mi, na Forexie jeszcze grywasz cały czas? Nie grywam, bo tam są nudy. Okej, rozumiem, to jest... Krypto daje więcej, że tak powiem, adrenaliny i więcej możliwości. No jest taki rynek, jest naprawdę przed nami bardzo wspaniały czas, więc nie chcę poświęcać czasu na coś, co nie da mi tyle, ile krypto. Piękne podsumowanie. Ostatnie pytanie. Co najbardziej zapamiętałeś z tej imprezy? Ona się jeszcze nie skończyła. Mamy w tej chwili godzinę 17, no ale właściwie 2 pełne dni za nami. Ja wiem, że z Twojej perspektywy jako organizatora, no to Ty w gruncie rzeczy musisz biegać pomiędzy jednym pożarem a drugim, że tak powiem, ale czy masz jakieś takie wspomnienie, które zapadło Ci albo wrażenie z tego wydarzenia? Ja jestem szczęśliwy, ponieważ też stworzyliśmy taką inicjatywę, która się nazywa Polish Blockchain Week. Właśnie. Było tam ponad 20 różnych side eventów, więc to świadczy o tym, że potrafiliśmy zintegrować całą społeczność krypto, bez względu na to, czy to jest spółka taka, projekt taki i tak dalej. Wszyscy potrafiliśmy się zjednoczyć i razem stworzyliśmy coś pięknego. W związku z tym, że tak dużo osób z zagranicy przyjeżdża do Polski, głównie na MBX, potrafiliśmy im pokazać, że to nie jest tylko nasza konferencja, że są i liderzy, że są i degeni, są i inwestorzy, traderzy i tak dalej, więc całe spektrum pokazaliśmy z zagranicy i Polacy nie gęsi, też swój język mają i myślę, że to będzie tylko się rozwijało i za rok myślę, że jeszcze więcej projektów dołączy do naszej inicjatywy, bo myślę, że wspólnie powinniśmy się razem trzymać jako społeczność i budować to w Polsce, bo mamy naprawdę olbrzymi potencjał i marzę o tym, żeby nikt nie rozważał, czy pojechać do Portugalii, czy do Czech, czy jeszcze gdzieś indziej, żeby numerem 1 event był w Warszawie i żeby każdy zapamiętał, kiedy to jest. Polish Blockchain Week. Polish Blockchain Week. Trzymam za to kciuki. Trzymam, żeby Polish Blockchain Week faktycznie stał się tygodniowym, ogólnoeuropejskim wydarzeniem, ale właśnie skupionym tutaj w Polsce. Dawid, bardzo Ci dziękuję. To była miła rozmowa. Wszystkiego dobrego. Gratuluję. Dziękuję. Moi drodzy, piekło zamarzło, oto po raz pierwszy w życiu prowadzę wywiad z Rafałem Kiełbusem, czołem Rafał. Cześć, Radku. Rafał, w jakim czasie układasz kostkę? Średnio około 40 sekund. Stosujesz metodę LBL, tak? Czyli warstwa po warstwie, czy Friedricha już ściągnąłeś? Nie, mam zmodyfikowanego CFOP-a, bo się nie nauczyłem wszystkich algorytmów. Tak.
Ale tak, krzyż, 2 warstwy naraz staram się układać, a później górną warstwę takim uproszczonym, no, z małą ilością algorytmów, ale działa. Tamtych algorytmów, żeby się ich nauczyć, tych wszystkich permutacji, to jest chyba ponad 100. jeżeli Ponad dobrze- 200, żeby wiedzieć wszystkie, to się trzeba tak dobrze przełożyć. A ja nauczyłem się na kilkunastu, z którymi też to się da ogarnąć. Oczywiście się robi naokoło, no bo trzeba powtarzać kilka algorytmów, Tak. a nie robić jednym, ale no, mi to wystarcza. A czy tak inne, powiem. inne gry logiczne też Cię wciągnęły, czy kostka 3×3 to jest ten najważniejszy element? Znaczy kostka 3×3 była takim początkiem tych kostkowych, że tak powiem. Tak. 2×2 też się da układać, tam dochodzi jeden algorytm, którego nie ma. 4×4 jest dosyć wredne, dochodzą 2 algorytmy, których nie ma. 5×5. Nawet 3 bym powiedział. Ale dobra. No, Mały i duży dwa- parit. No dwie parzystości na końcu i tamten, no, te łączenie tych. Tak. No to okej, no to 4 algorytmy. Ale one są, tylko parzystość jest wredna. W sumie. No. Inne tam, wiesz, takie piramiksy, takie śmieszne, Tak. to jest to tak, no wiesz, for fun, ale taka podstawowa, że tak powiem, która mi towarzyszy, że tak powiem, na co dzień, to jest zwykła. Czy to jest kość 3. magnetyczna? Oczywiście. Moi drodzy, jeżeli przedstawiciel świata krypto, który jest właśnie mistrzem w kostce, to właśnie Rafał Kiewus. Rafał, kiedy Ty wszedłeś na rynek krypto? Przełom 11-12 roku. To Ty jesteś chyba osobą, która ma największe zaplecze, którą znam z polskiego rynku krypto. Czy znasz kogoś, kto działa dzisiaj w krypto, udziela się, a przed Tobą? Znaczy były takie osoby oczywiście, znaczy ja jak się dołączyłem, że tak powiem, do forum Bitcoin.pl tam w tym 12 roku, w kwietniu miałem rejestrację, bo aż kiedyś sprawdziłem, kiedy to się wszystko zaczęło tak bardziej publicznie, no to tam było paręset dobrych osób, które też już w tamtym czasie coś robiły. Tak, Tylko, że chyba już stosunkowo się wykruszyły. mało osób się ujawniło, że tak powiem, bo bardzo dużo jednak ludzi grało incognito, się nigdy nie przedstawiły z imienia, nazwiska. Nawet jak jakieś eventy były, to też się właśnie nie przedstawiali, że to ja jestem z forum. No ja się bardziej szybko, że tak powiem, upubliczniłem, no bo zostałem moderatorem. Później zacząłem gdzieś po tych konferencjach tam czasami jeździć, właśnie opowiadać, jak to działa, no bo okazuje się, że się szybko dosyć nauczyłem, z czym to się je, dlaczego, po co i jak to wytłumaczyć ludziom. No i tak się od tamtej pory kręci. Bo ja się nie zajmuję rynkiem, bo tu mówisz na rynku. Ja się zajmuję technologią, a nie handlem. No ale jednak działasz, faktycznie jesteś bardziej technologiczny, ale jak rozumiem również interesujesz się kryptowalutami ideologicznie, czy nie? No oczywiście, no tak. Powiedz mi, jesteś maksymalistą Bitcoina, czy wierzysz w inne kryptowaluty również? Znaczy, Jakie jest twoje... nie lubię brać na wiarę kryptowalut, no bo jeżeli jest potrzebna do tego wiara, to znaczy coś jest z nimi nie tak. Bitcoin jest oparty o matematykę, algorytmy i moc obliczeniową. A jeżeli jakieś krypto mówi, że no musisz w nie wierzyć, no to ja nie wierzę. Tutaj z poprzednimi rozmówcami rozmawialiśmy o tym podejściu, które stosowane jest przez właśnie niektórych wyznawców kryptowalutowych. Jest taka grupa ludzi, którzy mówi tylko Bitcoin. Tylko Bitcoin. Nawet Ethereum już nie wchodzi. No, Ethereum dla mnie straciło wszelkie walory w momencie przejścia na Proof of Stake. Dla mnie też. Znaczy to był moim zdaniem strzał w kolano i to nie był dobry ruch. No ale to, no niestety, zielona ideologia widocznie dotarła do Witalika i tak zadecydował. Powoduje to moim zdaniem to, że da się po prostu przejąć sieć w tym momencie za pomocą li tylko pieniędzy. W przypadku Bitcoina jest potrzebna moc obliczeniowa, jest potrzebny sprzęt, prąd. Tak. W przypadku POS-ów to jest potrzebna tylko kasa, kupić odpowiednią ilość coinów, kupić odpowiednią ilość serwerów w chmurze, żeby po prostu przejąć sieć i z nią robić właściwie co się chce. W przypadku Bitcoina się nie da i generalnie walut kopanych, natomiast większość walut kopanych niestety jest obarczona w tym momencie ryzykiem takim, że po prostu mają za małą moc zabezpieczającą i można kupić moc na rynku, żeby się przejąć. Ataki na przykład na Ethereum Classic wykonywane Tak. wielokrotnie to pokazują, że jak No właśnie, a czy wierzysz w inne waluty kopalniane właśnie w protokole Proof of Work? Dajmy na to taki Litecoin. Czy w ogóle jest miejsce dla Litecoina jeszcze dzisiaj na rynku? Bo niektórzy mówią, że to jest kryptowaluta, która już jest pozbawiona potencjału. No bo co ona takiego nowego wnosi? Znaczy ona od samego początku wnosiła w sumie niewiele, no bo Litecoin jak powstał jako mniejszy brat Bitcoina. Miał być szybszy, no bo 2,5 minuty blok. No i algorytm haszowania był zmieniony na skrypt, który miał być odporny na GPU na początku.
Jak się okazało, że na GPU się da kopać, no to było mówione, że przecież ASIC-a się nie da zrobić, no ale oczywiście ASIC powstał, który też skrypt robi, więc te wszystkie lepsze rzeczy, które miały być lepsze niż Bitcoin, się skończyły. Jedyną zaletą Litecoina wydaje mi się jest to, że na bieżąco są wprowadzane wszystkie zmiany, które są na Bitcoinie i przez to, że jest czas bloku krótszy, przez to te zmiany wchodzą szybciej na Litecoinie niż na Bitcoinie. Tak było na przykład z Segwitem, który wszedł na Litecoinie szybciej niż na Bitcoinie. A powiedz mi, wierzysz w Dogecoina? Czy nadal traktujesz, postrzegasz go w kategorii memcoinów? No to było od początku meme. To jest przede wszystkim, Doge jest niesamodzielny, no bo jest kopany w merge miningu z Litecoinem. Tak. Więc kopanie samodzielne Doge'a jest w ogóle bez sensu, no a kopiąc Litecoina w odpowiedniej kopalni wspomagamy Doge'a samoistnie, że tak powiem, no bo kopiemy też jednocześnie bloki na Doge'a. Natomiast no to jest memcoin, no ja nie wiem jak można pokładać jakiekolwiek nadzieje na, nie wiem, lepsze życie, powiedzmy w ten sposób w memie. No okej, element kolekcjonerski i tak dalej, wiemy, że tam lalki Barbie nieotwierane po latach kosztują ileś tam, no ale spoko, tylko pytanie, czy to w ogóle dotrwa do jakiegoś takiego momentu, żeby powiedzieć, że okej, mam doga z któregoś tam bloku wykopanego, idźmy już od razu w ordynalsy na dogu, dlaczego nie? No to jestem bossem, tak? No. No, jak patrzymy na cykle i na wykresy związane z Doge'em, to widzimy, że on w jakiś sposób się jednak uniezależnił. Chociaż pytanie, czy to była tylko i wyłącznie działalność Muska. Ale powiem Ci, do czego zmierzam. Moje pytanie do Ciebie jest takie, czy na rynku, w przestrzeni kryptowalutowej faktycznie jest miejsce dla kilku kryptowalut opartych o protokół Proof of Work? No bo to, co powiedziałeś, każda druga kryptowaluta poza Bitcoinem, ona nigdy nie będzie miała takiej mocy obliczeniowej, żeby móc się obronić. Znaczy, to znowu to zależy. No bo jeżeli chcielibyśmy uruchomić walutę z tym samym Proof of Work co Bitcoin, czyli jej podwójne SH256, no to faktycznie jest zły pomysł. No bo jakakolwiek moc obliczeniowa z Bitcoina skierowana w stronę tego nowego coina po prostu go zaora, tak? Przekopie, zablokuje czy cokolwiek bądź. To samo, co się dzieje na Bitcoin SV czy na Bitcoin Cashu, że ktoś sobie po prostu co jakiś czas kopie setki pustych bloków z rzędu, nie akceptuje żadnych transakcji, bo może. Bo tak to wygląda. Więc Proof of Work owszem, natomiast musiałby być to inny Proof of Work niż podwójne SH256. Żeby nie dało się w ten sposób prosto zaatakować. No tak, ale to znowuż oznacza, kiedyś pamiętam na Crypto Event UK rozmawialiśmy o tym. Ja powiedziałem wtedy takie zdanie, że kryptowaluty kopalniane konkurują u górników i Ty się z tym nie zgodziłeś. A mi chodziło o to, że przecież jeżeli kopiesz... Jeżeli górnik ma wybrać, to jest sam algorytm, ma dwie rzeczy do wyboru, kopie ta, która mu się bardziej opłaca. Oczywiście są nawet pule specjalne pod GPU robione, takie, które Ci kierują Twoją moc obliczeniową na coina, który aktualnie ma niską trudność, żeby go nakopać więcej. I dostajesz z powrotem coś innego. To działa, te mechanizmy, te koparki na GPU szczególnie są na to podatne. Masz górnika, który współpracuje z kopalnią, która po prostu na bieżąco daje sygnał, dobra, przestajemy kopać Ether, zaczynamy kopać coś innego, nie? Bo coś się bardziej opłaca w danym momencie. I to dokładnie tak jak mówisz jest. I w tym momencie sprzęt przełącza się pomiędzy algorytmami na różne coiny. Powiedz mi, jakich zmian w protokole Bitcoina w tej chwili najbardziej oczekujesz? Czy są takie zmiany, na Ja które czekasz? czekam na jedną zmianę, żeby się wykrystalizowała w końcu sytuacja z sidechainami. Czyli to, co oferuje Rootstock, czyli EVM zasilany Bitcoinem, czyli de facto Ethereum może iść do kosza, bo Rootstock ma 60% mocy Bitcoina mniej więcej przez merge mining właśnie, ale zasilany jest 1 do 1 Bitcoinem. Tak. Więc tylko, że w dalszym ciągu jest to federacja, w dalszym ciągu są to klucze pod czyjąś kontrolą. W przypadku Lightinga jako drugiej warstwy mamy całkowitą kontrolę nad środkami. Możemy w każdej chwili otworzyć kanał, zamknąć kanał. Możemy wejść do Lightinga, możemy wyjść z Lightinga. W przypadku Rootstocka mamy niestety pośrednika. I w momencie, gdy na Bitcoinie pojawią się opkody czy odpowiednio zbudowane skrypty, które przez górników na przykład będą zatwierdzane,